Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie poświęcone nowemu roku chińskiemu i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości w tym roku. Jakby się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym roku. Jeśli nie znacie swoich znaków w kalendarzu chińskim, to w opisie pod filmem znajdziecie linka również w komentarzu z czasówką do strony, gdzie można sobie to obliczyć. Znajdziecie tam również linki do czytania na luty, na marzec, które niedługo już zaczną się pojawiać, oraz na nowy rok i nowy rok numerologiczny. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, tutaj w przypadku innych czytań. Teraz tygrysy. Witam na czytaniu na Nowy Rok Chiński i jaka będzie dla Was ogólna energia? Cesarzowa. Taka dosyć tygrysia karta właśnie. A może ktoś z Was ma znak słoneczny w trygonie właśnie ognia. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? A tutaj z kolei królowa mieczy, bardzo mądra, stateczna osoba. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta wieży i jasne, może być ona związana z rozemocjonowaniem i z huśtawkami nastroju. Ale to zaraz. Jak Wy się przedstawiacie? Piątka mieczy. I ja myślę, że ktoś z Was może odkopywać z przeszłości jakieś porzucone hobby, porzucone plany. Być może na nowo uwierzycie w swoje siły lub doznacie właśnie motywacji do tego, aby się rozwijać i właśnie sięgniecie do przeszłości, do tego, co Wam sprawiało przyjemność, w czym czuliście się dobrze. A rada dla Was? Ta dziewiątka mieczy na razie się pojawia już u kolejnego znaku. Czego nie robić, czego unikać? Piątka kielichów, czyli właśnie tkwienia w przeszłości i skupiania się na tym, czego nie macie, zamiast spróbować wykorzystać potencjały swojego. I z przełożenia paź kielichów. Słuchajcie, być może jest tak, że u kogoś pojawi się nowa relacja, zwłaszcza dla singli, której będziecie się po prostu bać. Być może dlatego, że macie złe doświadczenia z przeszłości, ale zacznijmy od tego, że właśnie z przełożenia paź kielichów mógłby mówić o nowej relacji. Być może z kimś, kto jest młodszy albo nie do końca na samym początku w Waszym typie. W ogóle jest to karta pokazująca osobę pełną radości i pogody ducha. I myślę, że to jest, będzie taki rok właśnie. Pomimo tego, co się będzie działo w tym roku, a na pewno będą wyboje, bo zawsze są, ale tutaj to już w ogóle widzę, że mogą być, to Wy i tak nie tracicie właśnie tej pogody ducha i dziecięcej radości pazia kielichów. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta cesarzowej i cesarzowa to energia obfitości, to energia matki, ojca, plonów,
W ogóle, słuchajcie, ja mam wrażenie, że tutaj może się bardzo dużo zadziać na takiej płaszczyźnie pomiędzy na przykład dzieckiem a matką, a rodzicami. Tutaj być może jest odnowienie takiej relacji. Ewentualnie tutaj mam wrażenie, że ten rok wymaga od Was mnóstwo pewności siebie, takiej konsekwencji, asertywności, silnej woli, pracy nad swoją silną wolą, a pokus mam wrażenie, że będzie dużo. Natomiast to też jest świetny czas na to, aby starać się o powiększenie rodziny, jeśli chcecie mieć dzieci. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Królowej Mieczy, która jest taką troszeczkę, no właśnie stateczną, może troszeczkę zamkniętą w sobie, kalkulującą i na chłodno przyjmującą pewne rzeczy osobą. I tutaj mam wrażenie, że w tym roku być może będzie rozdarcie coś pomiędzy sercem a rozumem, zwłaszcza jeśli chodzi o podjęcie decyzji o zmianach. Ewentualnie tutaj mam wrażenie, że w pewnej relacji teściowa lub matka będzie chciała nabroić, szczerze mówiąc, i wypadałoby odciąć pępowinę i zaznaczyć granice w relacji właśnie z matką czy teściową. To już oczywiście dla osób, które są w relacji. Momento. W każdym razie też opłaca się rezygnować z czegoś, aby skupiać się na tym, co od jakiegoś czasu było odkładane. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Dajcie znać. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta wieży i to bardzo dobrze, dlatego że wieża tutaj w tym przypadku sugeruje zawalenie się czegoś, zakończenie się czegoś, być może nieustanne spory, taką walkę i poczucie, że ile z siebie nie dacie, i tak będzie to walka przegrana, czy bitwa. I to się kończy. Czyli tak jakby może macie poczucie, że więcej od Was zależy, a nie tylko i wyłącznie od innych, na przykład Waszych partnerów czy rodziców. Ta karta wieży odchodząca do przeszłości też, słuchajcie, mogłaby jak najbardziej sugerować, że na nowo zaczniecie budować fundamenty a propos czegoś, co w przeszłości zgasło. Na przykład, nie chodzi mi tutaj o relację romantyczną. Wydaje mi się, że chodzi o odkopanie jakiegoś hobby z przeszłości. Jeśli jako studenci czy nastolatkowie, powiedzmy, pisaliście wiersze lub jeździliście konno, to być może wypadałoby do tego wrócić. W tym roku może Wam się zrobić więcej przestrzeni i czasu właśnie na to. Jeśli chodzi o, nie jeśli chodzi o, tylko i wyłącznie dlatego, że Wy podejmiecie decyzję o zakończeniu jakiejś relacji. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta piątki mieczy i ona mogłaby mówić o zamiataniu spraw pod dywan lub właśnie o takim odpuszczeniu sobie i słomianym zapale. Ale mi się wydaje, że właśnie nad tym w tym roku pracujecie. Ewentualnie też czuję, że nawet jeśli jakieś hobby się nie odrodzi z przeszłości, to widzę tutaj relacje. I teraz tak, albo to jest odradzająca się relacja z przeszłości nieromantyczna, na zasadzie z kolegą, z przyjacielem, z matką, może z ojcem. Ewentualnie widzę, że pojawia się nowa relacja romantyczna, tutaj z kolei, ale obawiacie się jej w swoim życiu ze względu na problemy z przeszłości. Zobaczcie, w razie jest karta dziewiątki mieczy i ona mówi o szukaniu dziury w całym, o kołowrotku w głowie, w którym chomik się obraca i nie może wystopować. To są nieprzespane noce, to są nerwy, stres, być może nieleczona depresja. I tutaj jest informacja, żeby wreszcie w tym roku za to wszystko się zabrać, żeby spróbować lepiej spać, uspokoić swój system nerwowy, zasięgnąć radę terapeuty czy psychologa i to już jest u któregoś znaku. Być może popracować nad autosabotażem i krytykowaniem siebie. Jeszcze bym powiedział, że
otworzyć się na nowe, bo możecie za bardzo tkwić właśnie jedną nogą w przeszłości. I czego nie robić, czego unikać, tutaj jest dla Was piątka kielichów, która pokazuje syrenę patrzącą na 2, na 3 kielichy, które są przewrócone i nie zauważa, że przed nią jest potencjał 2 pełnych. I teraz tak, nie żyć przeszłością, budować nowe doświadczenia, odcinać toksyczne relacje, również myśli o relacjach z przeszłości, bo to też będzie wpływało na Wasze obecne i nowe relacje. No, taki przewrotny przekaz. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę świetnego roku. Sprawdzajcie czytania na luty, na marzec też zaraz się zaczną pojawiać, na nowy rok numerologiczny oraz na nowy rok, no jeśli chodzi o takie nasze tradycyjne znaki zodiaku, tutaj wszystko będzie podlinkowane w opisie pod filmem również. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa!